Racja. Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Lecimy do Gyeonggi-do. What is this city? Gangwon-do. Gangwon-do. Lecimy do Gangwon-do. But what is this city? It's nature city. Donghae? Donghae. O. Ale długo musiałam prosić mojego męża o to, żeby mi powiedział, jakie to jest miejsce. Ciągle tylko powtarza Gangwon-do, a nie powiedział miejsca. Lecimy właśnie, żeby się spotkać ze znajomymi mojego męża. Pewnie pójdziemy na lunch i potem pokażę wam, jak wygląda mieszkanko, w którym będziemy na ten czas mieszkać. Będzie to malutkie chyba, z tego co kojarzę, i tylko na jedną noc, więc nie lecimy na długo, ale za to już niedługo Klaudia przyjedzie, więc także będzie fajnie. Eliasz będzie miał wolne, bo ma wakacje od przedszkola, więc sporo będzie się działo w najbliższym czasie, chociaż chyba tutaj to tylko będzie vlog z tego jednego, z tych 2 dni w Domne, więc do usłyszenia, jak już dojedziemy na miejsce, bo kamera mi ucieka. Słuchajcie, kiedyś byliśmy, to jest w ogóle to miejsce, gdzie nagrywałam film z urodzin Buddy w Gyeongju. Nie widać za dużo. Kaki? Kaki? Let's go. Let's go. Jesteśmy po zjedzeniu, lecimy teraz dalej, czyli do miejsca docelowego. Zjedliśmy osobno niż chłopaki, bo chłopaki już dużo wcześniej przyjechali właśnie do miejsca. Lecimy do hotelu, jak myślę. Może gdzieś kawa, maybe somewhere coffee. With them? We can ask them. They want to drink with us or they drank already. Bo ja myślę, że taka jedna kawka jeszcze by się przydała, bo jedna była w domu, a teraz jeszcze taka jedna po jedzonku. Czemu by nie? A jutro pewnie gdzieś pojedziemy pozwiedzać, będzie troszkę na to czasu, więc liczymy na to, że może jakieś plaże tutaj niedaleko ogarniemy. Mój mąż mówił, żeby dzisiaj, ale dzisiaj już chyba tak nie do końca. Lepiej pójść, odpocząć z chłopakami i pomyśleć, co jutro zrobić. Jest Chris. Spójrzcie, jaki wielki Budda tam jest. W końcu udało nam się przyjechać. Jesteśmy niedaleko plaży, więc idziemy się przejść, pojeździć troszkę Eliasza autkiem. Będzie fajnie. Jedziemy teraz jeszcze w jedno miejsce. Byliśmy na plaży, wypiliśmy kawę i teraz lecimy nad nie wiem, czy to można nazwać jakiś observation deck, ale bardziej to jest jakiś taki spacerek po kładce. Chyba w taki sposób mogę to nazwać. Nad morzem zawieszony taki ala most, gdzie można się po prostu przejść. Ciekawie to wygląda, więc wieczorem pewnie będzie zaświetlona lampki, ale teraz po prostu zachód słońca się zaczyna, znaczy już prawie jest końcówka, więc tyle o ile zobaczymy i potem pewnie będziemy lecieć do hotelu. Tak myślę. Later we'll go to R&B, yes? Yes, tak. I potem lecimy już do hotelu R&B. Jedno z 2, ale chyba bardziej to jest R&B, a nie hotel. Takie ale mieszkanko do wynajęcia. Lecimy.
jakaś wioska, chyba także z muralami, a z samej góry można zjechać ślizgawką. Ale chłopaki nie chcą tam iść. Chłopaki poszli zjeść surową rybkę, więc myśmy się nie zabierali z nimi, ale chciałabym przy okazji wtedy pokazać wam, jak wygląda to mieszkanko, w którym jesteśmy. Całkiem fajne, jest przyjemnie czyste i zadbane, więc fajnie wam pokazać jak mniej więcej to wygląda wszystko. W ogóle teraz przed chwilą mnie zaciekawiło, kontakt jest tu u góry. Śmieszne. Mamy klimatyzację, bo jesteśmy w głównym pokoju, takim dużym pokoju, więc takiej sypialni. Właśnie jestem zdziwiona, bo jest naprawdę ogromna, w przeciwieństwie do reszty mieszkania. Tak, tu mam lustro, możecie zobaczyć, jak wyglądam z tyłu. Dobra, nie będę wam pokazywała mojej twarzy, bo przecież mam wam pokazać pokój, więc zaczynamy. Wspominałam, tu jest klimatyzacja, jest okno, jest bardzo duże łóżko, takie dwuosobowe, takie rodzinne. Mamy lustro, szafeczkę, więc jest fajnie czysto, podłoga ogrzewana oczywiście, mamy tutaj ustawianie temperatury, więc to jest też bardzo fajne. I wchodzimy do salonu, mój syn już tam sobie siedzi i je kurczaka, a tutaj jest wejście na werandę. Jest pralka oraz suszarka. Nie będziemy tam wchodzić, bo jest zimno, nie będziemy niepotrzebnie temperatury zmniejszać. Tu jest ogólnie air conditioner, czyli klimatyzacja. Za każdym razem zapominam, jest taka zestaw sofa plus krzesło, taki fotel, stoliczek i ogromny telewizor. Oglądamy teraz Mustanga z Dzikiej Doliny, oczywiście klasyczka, i tutaj wchodzi się do jednego tego dużego pokoju. W ogóle fajne mają światło, bo normalnie jest takie bardzo jasne, nieprzyjemne. A kuchnia to tak, jest z tego co widzę, to nie jest odświeżacz powietrza, ale to jest do wody, żeby była ta, jak ona się nazywa? Mi się wydaje, że to jest po prostu nawilżacz powietrza. Tu jest ryżowar oczywiście klasycznie i mamy też mikrofalówkę. Jest lodóweczka całkiem spora, kuchnia z okapem, taka przyjemna nawet całkiem, stoliczek, żeby można było usiąść, i idziemy. I tu jest mały pokoik i mamy w małym pokoiku łóżko dwupiętrowe, więc jakaś rodzinka sobie na spokojnie może tutaj pospać. Tu jest okno, nie będę wam pokazywała widoku, bo jest ciemno z tego co widzę. No i jest widok na kolejny blok obok. Tutaj mamy szafeczkę na jakieś pierdołki. Tu osoba, która wynajmuje, to ma swoje pierdoły. Jest oczywiście wieszaczek i patrzcie, jest Dyson. Mają tu Dysona. Taki stary Dyson widać, już chyba starsza ta wersja. Nie wiem, która to jest, ale jest. Idziemy dalej. No to tutaj mamy wyjście od mieszkania. Jest wyjście, jest na kod, więc o to też nie trzeba się przejmować. I mamy wejście do łazienki. Łazienka jest taka klasyczna, koreańska nie do końca, bo ma jednak ochronę przed rozlaniem się całej wody po całej łazience, co jest nie zawsze taką standardem. No jest łazienka spoko, malutka, ale wystarczająco ma toaletę razem z tym podgrzewaniem. Jest zimniej niż w całym mieszkaniu, ale to też tak klasycznie mi się wydaje, że nie ciągną tych rur do łazienki. No, tak to wygląda. Tu i tak na szybko.
아마 하고 만나자. Lecimy teraz coś zjeść. Mamy nowy dzień. Przechadzamy się uliczką tutaj dookoła. Chłopaki pojechali i zjeść coś innego, bo no niestety nie dogadamy się, jeżeli chodzi o jedzenie. Chcą chyba zjeść chuotang, czyli tą rybną zupę, którą kiedyś widzieliście, mój mąż jadł. A my idziemy po prostu na japońskie takie twiki, myślę, taki top-up, coś takiego. Zobaczymy, bo ja do końca nie jestem pewna, jak to będzie wyglądać. Miła taka okolica, taka malutka. Widać, że takie nadmorskie miasteczko to jest, jak tutaj większość w okolicy. Jest przyjemnie. Teraz mamy fajną pogodę, bo zrobiło się ciepło, chociaż w nocy strasznie wiało. Okna w ogóle nam całe chodziły. No tu są te koreańskie okna takie, że one jednak po tych szynach tam chodzą strasznie. Chociaż są zabezpieczone, to jednak nie są tak stabilne, jak na przykład my zamykamy na klamkę. Tutaj też w gratisie jest boricza, ale na zimno, więc całkiem nieźle już zaczyna mi smakować. Wcześniej jakoś za nią nie przepadałam, a teraz jest ok. Mogę wypić. Jeszcze mamy tutaj nietypowe takie tanko. Damucie. O, 감사합니다. 애기는 파 안 넣었어요. 감사합니다. 우와. 우리나라 말을 너무 잘해. 오늘 안 보여. What is this? 재밌어요. 살짝 우동수? 우동 먹고 싶다. 우동 아빠가 시켜줬어. 시켰어? Jechaliśmy tak daleko, żeby zobaczyć śnieg. I mamy śnieg. Ta-dam! Jesteśmy na Chuan Beach i ogólnie jeździ tutaj pociąg Coral, więc można tutaj pociągiem dojechać, chociaż nie wiem, czy tu jest coś interesującego oprócz kawiarni, do której za chwilę zmierzamy, plaży. Jakieś kamienie są w ogóle wystające, które chyba są tutaj jakimś takim głównym tematem, ale ładnie wyglądają za to przy zachodzie słońca. Co prawda my tutaj nie będziemy na zachód słońca, bo dzisiaj już wracamy do mieszkania. To takie dwudniowa wycieczka, jedna noc, dwa dni, więc niestety nie zostajemy tutaj za długo, ale i tak myślę, że fajnie było taka krótka wycieczka. Idziemy teraz do jakiejś kolejnej sporej kawiarni, które są lubiane tu ogólnie w Korei. Te wielkie, ogromne budynki, gdzie jest pełno stoliczków, pełno takich innych atrakcji. To właśnie są ulubione kawiarnie w Korei. Myślę, że w Polsce bardziej my lubimy właśnie takie malutkie te kawiarnie, takie przytulne, a tutaj jednak muszą one mieć parę pięter, wtedy przyjeżdżają dużo osób, pewnie dlatego też robią duże, bo jak już będzie zainteresowanie, no to wtedy dużo osób chce skorzystać z takiej kawiarni, a jak nie będą mieli miejsca, to wtedy nie będą mogli przyjąć jak najwięcej osób. No, ta jest na pewno z widokiem na morze, więc to jest duży plus. Idziemy zobaczyć, tylko jak dojdziemy tam. Już się zmęczyłam, więc chowam kamerę. Ciężka jest, jak tak wyprostowaną rękę trzeba trzymać przez cały czas. I jako, że jest tutaj po mojej prawej stronie miejsce na kempingi i są namioty, poczekajcie, mogę chyba policzyć, jest 5 namiotów, 6, 7 może namiotów, więc całkiem sporo jak na taki kemping zimowy, bo nie każdy lubi kemping zimowy, jest po prostu zimno. No właśnie. Spójrzcie, jaki ładny widok. I wish for something different that was
was built on a lie. And falling, I'm done with the path. You're happy, that's what matters. I just wish I could have laughed. See you now and I think of then and all the things that we could have been. You made me smile and stay a while. I can't remember why again. Elia, nie podchodź do kotka. Skała Chuang Chot Bawi w Dongnaeshi, Gangwon-do to jedna z najsłynniejszych atrakcji turystycznych Korei. Pięknie uformowana skała wznosi się wysoko w niebo i przypomina świecznik, od którego wzięła swoją nazwę. Skała Chot Bawi i pobliskie formacje skalne zdają się zmieniać swój kształt wraz z falami rozbijającymi się o skały. Widok wschodu słońca za skały Chot Bawi jest tak popularny, że przyciąga fotografów i turystów z całego kraju. Tam jest podwieszany most nawet, patrzcie. Bliziutka, może tam też pójdziemy, jak się da chłopaków przekonać. To są jakieś falochrony. No chyba są wojskowe jakieś rzeczy. Z tym miejscem także wiąże się legenda, którą teraz wam przytoczę. Dawno, dawno temu w Chuan mieszkał mężczyzna, który miał konkubinę. Jego żona była zazdrosna o drugą żonę, przez co konflikt między kobietami stale się nasilał. Pewnego dnia Bóg rozgniewał się z powodu ich ciągłych kłótni i zrzucił z nieba błyskawice, zabijając obie kobiety. Nowonarodzony wdowiec bardzo tęsknił za żonami, że pozostał zamrożony w swojej samotności i ostatecznie zmienił się w skałę, która obecnie nazywa się Chot Bawi Rock. Od samego filmiku już troszeczkę nam minęło, ale przy okazji chciałabym się z wami podzielić paroma informacjami. Jedną z nich to na pewno jest cena mieszkania, za jaką zapłaciliśmy. Za wynajem na jedną noc zapłaciliśmy około 700 zł, czyli jakieś 240 000 za takie dwupokojowe mieszkanie i nocowaliśmy tam w 4 osoby plus Eliasz, więc myślę, że dzieląc to na parę osób, całkiem fajna cena, tym bardziej, że to takie centrum tego miasteczka było mniej więcej, więc myślę, że źle nie wyszło, chociaż uważam, że można znaleźć tańsze miejsce. Z drugą rzeczą, którą chciałam się z wami podzielić, to o tradycji taką, którą mój mąż oraz przyjaciele mają. Takie wyjazdy często się nie zdarzają, 2 do 3 razy w ciągu roku i wtedy właśnie wynajmujemy mieszkanie, jakiś domek, tak jak ostatnio w tym roku razem z moją siostrą byliśmy na domku. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam do tego vloga. I żeby było śmiesznie, to oni co roku właśnie zbierają pieniądze co miesiąc do takiej skarbonki, mają swojego skarbnika nawet, który zbiera te pieniądze i zatrzymuje i później wynajmują za te pieniądze na przykład mieszkanie, kupują jedzenie. I z tego co pamiętam, nie tylko u mojego męża jest taka tradycja, ale także u męża pierogi z kimchi, którą kojarzycie, Violę, to jej mąż także ma taką tradycję u siebie w paczce, że zbierają pieniądze i później gdzieś razem wybierają się. Myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Nie trzeba wydawać swoich pieniędzy, które nagle trzeba znaleźć, żeby pojechać ze znajomymi, a dzięki temu mamy zagwarantowane jakby za każdym razem spotkanie ze sobą, ze swoimi bliskimi przyjaciółmi, których znają bardzo długo, bo mój mąż swoich przyjaciół zna już tak naprawdę od czasów podstawówki i gimnazjum, więc to jest naprawdę długi czas i takie pielęgnowanie tutaj tradycji spotykania się co roku jest naprawdę fajne i dzięki czemu to troszkę też podtrzymuje znajomość. Wiemy, mamy na przykład internet i
w taki sposób jak Kakao Talk można się komunikować z innymi, z niektórymi się częściej spotykamy, na przykład na jakichś wyjazdach takich pojedynczych, jak mój mąż na przykład jedzie do swojej mamy na odwiedzenie, to często tak, że spotyka się na przykład, idzie na piłkę, grać w piłkę nożną ze swoimi kumplami, ale nie zawsze spotykają się wszyscy, a właśnie na takich spotkaniach wyjazdowych raczej większość stara się przyjechać. Czasami jest mniej, czasami jest więcej, bo bardzo dużo jest przeciwności losu, które niestety nie pozwalają być na każdym takim spotkaniu, ale myślę, że to jest bardzo fajne i ja bym miała tutaj moich bliskich znajomych, może właśnie w taki sposób sama bym robiła takie spotkania. Dobrze, mam nadzieję, że na koniec filmiku taka garść informacji Wam się spodobała. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli coś jeszcze Was interesuje. Będziemy się widzieć w kolejnym. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i oczywiście do zadawania pytań do Q&A, ponieważ nadal czekam jeszcze w tym tygodniu na Wasze pytania, żebym mogła nagrać dla Was filmik, gdzie odpowiem na te pytania. Dobra, do usłyszenia. Pa!